Więc jest prawie jak na Hawajach. Niektórzy mówią, że prawie robi różnicę, ale to jest nieprawda. Czyli startujemy. Dzień dobry, szczęść Boże. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, zaczynają się wakacje, przynajmniej dla niektórych. A to znaczy, że wraca seria Ballady i romanse. To jest tak zwany sequel, czyli że druga część, czyli że drugi sezon. Moi drodzy, jeżeli ktoś nie ma pojęcia, o co chodzi, to bardzo zapraszam, żeby sobie luknąć tam do internetów na langustę. I w poprzednie wakacje było kilkanaście chyba z 11 czy 12, już nie pamiętam, odcinków serii Ballady i romanse, czyli o miłości, nie tylko oczywiście wakacyjnej, ale o miłości w ogóle. I startujemy w tym roku z drugą częścią. Zapraszam. Bo tak się waham, jak to zacząć, bo nie wiem, żeby tak nie przyładować za bardzo, a chciałbym powiedzieć bardzo, w sensie, żeby było przyładowane, ale zastanawiam się, jak to zrobić, żeby było dobrze. Mianowicie, moi kochani, bo chciałbym ten odcinek szczególnie skierować na początku, zanim zaczniemy te wszystkie poważne tematy związkowe i tak dalej, do tych wszystkich, którzy w związku nie są i którzy wiem, że będą przeżywali straszne katusze wakacyjne, kiedy będą po prostu w ogromnym, napiętym poszukiwaniu kogoś tam i będą patrzeć na inne pary, na te piękne kobiety i pięknych mężczyzn i będą sobie mówili: Boże, dlaczego ja tak nie mam, dlaczego oni tak mają, dlaczego jestem taki nieszczęśliwy, czemu już tyle lat mija, bo mam już 21 lat, a ciągle jestem sama i tak dalej. I moi drodzy, chciałbym zacząć właśnie od tego. Najważniejszą lekcją tegorocznych ballad i romansów, oczywiście, która się pojawi prawdopodobnie tylko raz, ale to jest najważniejsza lekcja. Dystans, dystans i dystans. Kochani, przed nami 2 miesiące absolutnie fantastycznego czasu. Jeżeli w ogóle jesteście w Polsce, a pewnie większość tego słucha w Polsce, to wiecie, że to w ogóle będzie mega miesiąc. Są Światowe Dni Młodzieży, przyjadą wszystkie najpiękniejsze chłopaki z całego świata, przyjadą wszystkie najpiękniejsze dziewczyny z całego świata i to jeszcze, jak się wydaje, wierzące, więc to już w ogóle po prostu zestawienie jest maksymalne. Więc słuchajcie, bardzo Was proszę, zacznijmy te wakacje i zacznijmy serię, chciałem powiedzieć jeszcze 5 minutek, w sensie serię Ballady i romanse od właściwego dystansu. To, co masz zrobić przez najbliższe 2 miesiące i to, co masz zrobić przez najbliższe 10 lat swojego życia, a ośmielam się powiedzieć, co masz zrobić przez najbliższe 80 lat swojego życia, to nie znaleźć tego upragnionego chłopaka i znaleźć tą upragnioną dziewczynę. Nie, tylko żyj. W sensie żyj. Poznawaj ludzi, bądź z nimi, kochaj, ale w sensie nie tam na wyłączność i na zawsze, tylko po prostu kochaj. Kochani, mam takie przekonanie, jak zaczynamy nagrywać tutaj tą serię, że jakby tego nam potrzeba, że jedną z największych przeszkód, żeby miłość się pojawiła, jest takie to napięcie straszne. Takie, że po prostu jestem taki nieszczęśliwy i taka nieszczęśliwa. Nie podchodźcie do tego w taki sposób. O co chodzi? Chodzi o to, że to napięcie jest absolutnie antyjezusowe. Zobaczcie, że jak Pana Jezusa pytali tam o te wszystkie żony, nie? Jak pamiętacie? O, ale masakra. Słuchajcie, bo jakby to wszystko, co my to... Przepraszam. Bo to jest antyjezusowe. W sensie takie podejście do tego, że my tak jesteśmy tacy napięci z tymi małżeństwami i z tą miłością, to jest po prostu absolutnie wbrew Panu Jezusowi. Nie wiem, czy pamiętacie ten fragment, jak przyszli do Niego Saduceusze chyba tak. I tam mu tam taką opowiastkę dali o tej kobiecie, co miała 7 mężów, nie? Po prostu też wymyślili po prostu 7 mężów, nie? Ale Pan Jezus jakby nie dał się zbić, tylko mówi: ale słuchajcie, mówi, przecież w niebie nie będzie. Nie będą się żenić, za mąż wychodzić. Ja wiem, to jest takie matko: ojejku, jak to? Ale Panu Jezusowi nie chodzi o to. Pan Jezus mówi, że my jesteśmy zdolni do znacznie większych rzeczy niż tylko do jednej miłości małżeńskiej. I ja wiem, co teraz słyszę oczywiście połowa świata. O, czyli to tak można tutaj tak na różne fronty. Ja nie o tym mówię. Kochani, my przede wszystkim mamy sobie serce zrobić, żeby serce potrafiło kochać ludzi. I oczywiście, że serce musi sobie znaleźć w pewnym momencie, zazwyczaj, jeżeli takie jest jego powołanie, jedną osobę i z tą jedną osobą potem do końca życia uczy się kochać. Ale znacznie ważniejsze jest, i to jest w ogóle wstęp do wszelkiej miłości, żeby się uczyć kochać ludzi, których spotykacie. I kochani, ta seria wakacyjna, będzie tutaj dużo konkretów. Będę mówił o zasadach randkowania, będę mówił o kłótniach, będę mówił o tym, jak budować dystans w małżeństwie sensowny, w sensie związkach i tak dalej. I jakby to wszystko w ogóle będzie strasznie ważne i będzie dla związkowców przede wszystkim. Ale ci wszyscy, którzy są bez, kochani, mamy 2 miesiące fantastycznej pogody, a przynajmniej będzie pewnie parę dni fantastycznej pogody. Pół świata przyjedzie do Polski, można ich poznać.
bądźcie, kochajcie, poznawajcie, rozmawiajcie. Nie tak od razu, że po prostu przyjeżdża grupa Hiszpanów i od razu po prostu siedzisz tam i patrzysz, ten to już by tutaj, może bym coś tutaj tego. Nie, nie, po prostu pójdź, zapytaj, słuchaj, skąd ty przyjechałeś, z Puerto Rico? A on ci wtedy powie po jakimś języku, którym nie rozumiesz i dzisiaj w ogóle skończy cała historia. Jakby o to chodzi. Znaczy nie o to, żeby się skończyła, tylko słuchajcie, ten dystans trochę, bo ja tego napięcia to już nie mogę. Jesteśmy piękni, w sensie ludzie są piękni, Pan Bóg nas stworzył, żebyśmy ze sobą byli, żebyśmy się przyjaźnili, poznawali, żebyśmy kochali ludzi, których spotykamy. I słuchajcie, jeżeli tylko taki dystans, trochę go puścicie, to zobaczycie, że natychmiast tą przestrzeń, po prostu Pan Bóg wtedy ma okazję, że tak powiem, pchnąć jakąś sytuację. Dlatego, że jak jesteśmy tacy napięci, to jestem przekonany, że po prostu my ściskamy rzeczywistość i Pan Bóg niewiele może nawet zrobić. Słuchajcie, bo oczywiście tutaj jest jakiś taki chaos i taki podjar, nie? Tego, co ja tu mówię, bo jestem jakoś, nie wiem, jakąś kawą chyba jestem nabuzowany, ale chodzi mi o jedną rzecz. Słuchajcie, weźcie w sensie... Chodzi o taki pokój serca. Jakby ten dystans to nie jest oczywiście olew. To nie jest takie coś, że to wszystko nie ma żadnego znaczenia. Tylko miej pokój w sercu. Myślę, że Pan Bóg nie wie, że potrzebujesz mieć obok fantastycznego mężczyznę, bo jeśli jesteś mężczyzną, to fantastyczną kobietę. Pan Bóg wie. I tu nie chodzi oczywiście o takie podejście do życia, że w ogóle nic mnie to nie obchodzi i po prostu sobie będę żyć. Nie, nie, tylko pokój serca, że Pan Bóg wie, że Pan Bóg tę sytuację prowadzi, że Pan Bóg Cię trzyma, że Pan Bóg Cię prowadzi, że Pan Bóg ma w rękach tą całą Twoją ścieżkę życiową i że jakby naprawdę będzie szukał dla Ciebie jakiejś kury, że Pan Bóg będzie naprawdę szukał dla Ciebie tego, czego Ci potrzeba. Więc jakby ten dystans oznacza wycisz to szaleństwo, wycisz to migotanie serca, wycisz tą nerwówkę. Jakby pozwól, żeby to się potoczyło tak, jak Pan Bóg to potoczy, a ta Twoja nerwówka mu tylko, że tak powiem, zamyka drogę. Więc o to chodzi jakby w tym wszystkim, co ja tu mówię. Nie o olew, tylko o pokój serca. I to byłoby strasznie ważne.